Cześć! Film ten będzie o tym, jak się płaci w Chinach. I aby omówić ten temat, powiem o używaniu smartfonów, o kodach QR, o aplikacji Alipay, nawet zrobimy krótkie szkolenie z tej aplikacji. Powiem również, czy warto używać zachodnie karty kredytowe do płacenia i wyjmowania gotówki. Zapraszam! Małe wprowadzenie na początek. Teraz już jestem w Polsce, ale kilka tygodni byłam w Chinach na kontrakcie i tam pracowałam. Ponieważ aktualnie Chiny znoszą krótkoterminowe wizy do Chin, należy spodziewać się, że wiele osób wyruszy do Chin turystycznie. Więc jeśli szukasz informacji o Chinach albo wybierasz się do Chin, to ten film jest właśnie dla Ciebie. I wracamy do tematu filmu. Posłuchaj. Ludzie w Chinach praktycznie nie rozstają się ze swoimi smartfonami. Smartfony używają wszędzie i do wszystkiego, dosłownie. Dlatego i Ty, jak jedziesz do Chin, nie zapomnij zabrać ze sobą swojego smartfona. W Chinach bez smartfona nie przeżyjesz. No i jak się domyślasz, mówię o smartfonach z bardzo ważnego powodu. W Chinach płaci się smartfonem, ale nie używa się do tego aplikacji bankowej. W Chinach smartfon służy do skanowania kodu QR. Musisz też wiedzieć, że Chiny jako jedyne państwo na świecie maksymalnie wykorzystuje pojemność kodu QR. Kody QR wykorzystywane są niemal w każdej dziedzinie, od instalowania aplikacji poprzez szyldy muzealne, zakupy biletów, no i właśnie płacenie. Przed wyjazdem do Chin musiałam się przygotować i zapoznać z nowinkami technologicznymi, ponieważ stopień informatyzacji i cyfryzacji w Chinach jest znacznie wyższy niż w krajach europejskich i wielu rzeczy nie wiedziałam. Chiny to bardzo rozwinięty kraj, bardziej zaawansowany niż Europa, a inne kraje azjatyckie jak Tajlandia lub Indie albo afrykańskie jak Tunezja nawet nie można porównać pod względem cyfryzacji z Chinami. Oczywiście bez urazy dla tych ciekawych turystycznie państw. Niektórzy myślą, że przed wyjazdem do Chin trzeba kupić chińską walutę, bo tak zazwyczaj się robi wyjeżdżając do obcego kraju, ale w przypadku Chin to nie ma zastosowania, nie ma takiej potrzeby. Ale jeśli już ktoś musi kupić chińską walutę, tak jak ja musiałam, żeby czuć się bezpiecznie, to polecam kupcie juany za 200 zł. W zupełności wystarczy. Nawet nie musisz ze sobą zabierać do Chin euro ani dolarów. Ja miałam, ale nie miałam okazji ich wykorzystać. Ale jeśli naprawdę chcesz się czuć bezpiecznie, to weź ze sobą 100 dolarów, bo być może okaże się, że w hotelu depozyt będziesz mógł zapłacić właśnie banknotem 100-dolarowym. I wtedy Ci się to przyda. Jeśli zapłacisz depozyt kartą, to być może będziesz bardzo długo czekać na zwrot tego depozytu. No bo zapłacisz naszą europejską kartą. I właśnie kolejny temat. Co z kartami zachodnimi? Czy warto, czy można nimi płacić w Chinach? I powiem tak, zachodnie karty nie są najlepszą opcją w Chinach. Płacenie kartami może wiązać się z problemami i dodatkowymi kosztami, tak samo jak wybieranie gotówki w Chinach. Jeśli chodzi o pieniądze na wyjazd do Chin, to musisz sobie je zabezpieczyć na kartach Revolut lub Wise. A jeśli nie masz tych kart, to załóż sobie konta w tych bankach bezpośrednio przed wyjazdem do Chin. A dlaczego właśnie te karty? Dlatego, że są bezpłatne, mają korzystny przelicznik, korzystne przewalutowanie i możesz nimi płacić również w Polsce. Przydadzą Ci się również w podróżach po Europie. I powiem więcej, wcale nie musisz posiadać karty Revolut lub karty Wise fizycznie w formie plastiku. Ja ich nie miałam i Tobie też będą niepotrzebne. Wystarczą Ci karty wirtualne, ponieważ musisz je podpiąć do aplikacji Alipay lub aplikacji WeChat. Aplikacje te, jedną lub obie, trzeba ściągnąć przed wyjazdem na swój telefon. Są to szybkie, wygodne, bezpieczne narzędzia, które służą do płacenia i nie tylko. Ja płaciłam aplikacją Alipay i według mnie jest to aplikacja must have. Nie przeżyjesz bez niej w Chinach. Więc tak, będzie Ci potrzebna aplikacja Alipay i dane karty kredytowej, np. karty Revolut. Aplikację ściągnij ze sklepu Google Play lub sklepu App Store, ustaw swoje dane i hasło. I jeszcze ważna rzecz, zapamiętaj to hasło, bo będzie Ci potrzebne do potwierdzania płatności w sklepach. Jak już ściągniesz aplikację Alipay na swój smartfon,
trzeba przejść do swojego konta i masz tutaj zakładkę Bank Cards. Idziemy dalej i widzisz, mam tutaj podpięte dwie karty. Jedna to karta Mastercard Revoluta, a druga to karta Visa Polskiego Banku. Karty Visa w ogóle nie używałam w Chinach. Miałam ją awaryjnie. Można mieć podpiętych kilka kart, a w trakcie płacenia wybierasz kartę, z której będziesz płacić. Możesz nawet ustawić domyślną kolejność płacenia. Aby dodać kolejną kartę, trzeba kliknąć plusik i postępować według wskazówek. A teraz pokażę Ci, jak ustawić kolejność płacenia w aplikacji Alipay. Wchodzimy do swojego konta, dalej idziemy do ustawień, następnie wybieramy Payment Settings i Payment Priority Order. I tutaj mamy albo według daty dodania lub według listy kart, które sobie tu dowolnie ustawiamy. O właśnie, tak jak widzisz, dotykam palcem karty i przekładam ją dowolnie w odpowiednie miejsce. W celu dokonania płatności mamy dwie opcje. Albo skanujemy kod QR sprzedawcy, albo sprzedawca skanuje nasz indywidualny kod QR z naszego smartfona. Jeśli to my skanujemy kod QR sprzedawcy, to wchodzimy do opcji Scan i wówczas nasz skaner z aplikacji uruchamia się i musimy zbliżyć nasz telefon do kodu QR sprzedawcy. A jeśli to będzie druga opcja, czyli sprzedawca skanuje nasz kod QR, to wywołujemy nasz indywidualny kod, wchodząc do opcji Pay Receive. I teraz przyjrzyj się, na każdym stoisku, w sklepie lub w bufecie gastronomicznym są podane kody QR sprzedawców albo w wersji papierowej, albo widzisz specjalne elektroniczne czytniki. Są one podłączone na przykład do wagi, jeśli kupujesz coś na wagę, na przykład owoce. Jak jest ustalona kwota płatności, to wystarczy zbliżyć nasz telefon do kodu QR sprzedawcy i od razu ta określona kwota jest ściągana z karty. A jeśli kwota do zapłacenia jest za każdym razem inna, na przykład w taksówce lub za towar na wagę, trzeba samemu w okienku, które wyskoczy po zeskanowaniu kodu, wstukać kwotę i potwierdzić ją kodem, który ustawiamy na początku w aplikacji Alipay. Dlatego wcześniej mówiłam, zapamiętaj ten kod. Kody QR sprzedawców są widoczne dosłownie wszędzie i nikt nie płaci gotówką ani kartą w rozumieniu plastikowej karty, którą znamy z europejskich sklepów. A tak w ogóle to nawet sporadycznie widywałam czytniki do tych kart. Dlatego plastikowe zachodnie karty będą Ci niepotrzebne w Chinach. Zaraz zobaczysz kilka ujęć z bazaru nocnego, bo na bazarze też płaci się skanując kod QR. A tak przy okazji zobacz też film o tym bazarze, bo można tam podziwiać prawdziwy chiński street food. Tu podaję dane do filmu, a link umieszczam w opisie. Na stoiskach widzisz zafoliowane kartki z kodami QR. Te niebieskie są do płatności aplikacji Alipay, a zielone do aplikacji WeChat. Obie działają w podobny sposób. Kartki z kodami QR zawsze będą gdzieś wisieć lub leżeć na blacie. Zobacz, jak płatności są zorganizowane na bazarze. Każde stoisko ma kod QR, klienci podchodzą, wybierają towar i płacą. Transakcja odbywa się szybko i sprawnie. Trzeba jeszcze pamiętać, aby przed wyjazdem do Chin wykupić usługę VPN, aby mieć dostęp do zachodnich stron internetowych. Ja korzystałam z VPN-a Astrila, a w innym filmie podaję nazwy pozostałych VPN-ów, które też dobrze sprawdzają się w Chinach. I jeszcze jedna rzecz. Po dotarciu do Chin warto jest wykupić chińską kartę SIM do telefonu. A na koniec zobacz, jak młodzi ludzie korzystają ze smartfonów w trakcie jedzenia. Ludzie w Chinach spacerują ze smartfonami, robią z nimi zakupy, chodzą z nimi do toalety. W toaletach jest specjalna półka, aby móc odłożyć telefon. A studenci przynosili mi prace zaliczeniowe również na smartfonach. I to już wszystko na dzisiaj. Jeśli film był przydatny, proszę o łapkę w górze. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. A póki co, dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia i pobytu w Chinach. Video